Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Rozmowy Mocy. Witam Was serdecznie na przesłaniu od kart. Jaka wiadomość miała znaleźć Cię przed końcem miesiąca? I zapraszam Was do wyboru grupy. Grupa pierwsza. Grupa druga. Grupa trzecia. I dzisiaj Waszymi magicznymi obiektami są pióra dla grupy pierwszej, dla grupy drugiej i dla grupy trzeciej. Nie spieszcie się, dajcie sobie czas, weźcie wdech i wydech. Otwórzcie oczy i grupa, na którą padnie Wasz wzrok, jest Waszym wyborem. Zapraszam. I witam Cię serdecznie. Grupo pierwsza na Twoim czytaniu dla Was Pratyahara. I zobaczmy, co przynosi to przesłanie. I Pratyahara zalicza się do kart jogi. Tutaj 8 etapów jogi, kontrola zmysłów. Ostatnio pozbyłaś się pewnych rozproszeń w swoim życiu i wszystko od tego czasu się poprawiło. Zdałaś sobie sprawę, że trzymanie się rzeczy, jedzenia, stymulatorów lub ludzi jedynie utrzymuje cię w zakotwiczonym świecie fizycznym. Prawda leży w pozbyciu się wszystkiego, co nie jest tobą. Codzienna kawa, kawałek czekolady, uzależnienie od mediów społecznościowych lub potrzeba kupna rzeczy były kiedyś tak wielką częścią twojej tożsamości, ale teraz zmalały. To jest czas, aby zagłębić się w Pratyahara i uwolnić się od wszelkich przywiązań, nawet tych mniej oczywistych. Kontynuuj medytację, która natychmiast wciąga cię w Pratyahara i oświetla to, czego się trzymasz. Tylko stąd możesz słuchać prawdy w sobie i działać odpowiednio. Więc mamy tutaj pozbycie się rozproszeń w życiu oraz powrót do siebie. Prawda leży w pozbyciu się wszystkiego, co nie jest tobą. Zaproszenie właśnie do tego, aby ograniczyć ilość bodźców zewnętrznych na poczet właśnie spotkania się z sobą prawdziwym. Zobaczcie, tutaj karta wypadła, 6 buław. To jest dobra karta nadchodzących 2 miesięcy, mówiących o Merkurym w Lwie, kiedy właśnie otwierają się drzwi. Byliśmy w jakichś procesach, otwierają się drzwi i lądujemy na scenie życia, przed audiencją, która jest nam być może nieznana, ale musimy nasz performance doprowadzić do końca. W ogóle musimy jakoś ten performance przeprowadzić. No i właśnie, kiedy będziemy potrafili stanąć do prawdziwych siebie, tych niekompulsywnych, tych właśnie niezakupowych, tych niekompensujących niczym do siebie prawdziwych, wtedy właśnie jesteśmy w stanie pokazać swoje najlepsze światu i wszystkim tym, którzy właśnie na to czekają. Co jeszcze dla grupy pierwszej? 10 kielichów. No właśnie, gdzie leży twoje szczęście?
czym dla ciebie jest szczęśliwy dom i jak to ma się do przywiązań, o których mówi karta Pratyahary. Czy nie jest czasem tak, że operujesz na pewnych schematach, na pewnych starych wzorcach tego, że szczęśliwy dom to małżeństwo, dzieci, dom, drzewo, dom, pies, tak? Czy to faktycznie jest twój szczęśliwy dom? A może twój szczęśliwy dom to przyjaciele w Portugalii, którzy wiele razy ci pomogli, którym ty pomogłaś, którzy są jak rodzina, do których właśnie jedziesz na najbliższe 2-3 tygodnie, spędzić miło czas. Czy tutaj w pewnych konstruktach myślowych, w pewnych konstruktach pojęciowych także jesteś w Pratyahara, wolna, elastyczna, otwarta. Głupiec. Coś wam przeczytam. Głupiec jako otwarcie się na nowe. Po tym, jak w świecie zamknęliśmy stare. Stare cykle dobiegły końca, nowe mogą się otworzyć. W momencie inicjacji, w momencie przejścia, kiedy zamykają się drzwi starego i oto, właśnie tak jak tutaj, na tej scenie, stoimy w nowym. Co wtedy czujesz, kiedy stoisz w całkowicie nowym miejscu zdarzeń? Zdarzeń, których jeszcze nie ma, bo ostatnie zdarzenie, jakie pamiętasz, jest za zamkniętymi drzwiami karty świat, w zamkniętym cyklu, który właśnie dobiegł końca. Pustka, panika, wolność. I o tej wolności chcę wam coś tutaj przeczytać. Wolność nie wynika z porzucenia czegoś. Wolność wynika z zakotwiczenia się w czymś głębszym. Wolność to nie pustka, to ukierunkowana obecność. Jeśli nie zakotwiczysz swojej świadomości w czymś nowym, sensie, misji, twórczości, umysł uzna, że zostawiłaś wszystko i jesteś bezbronnie wystawiona na chaos. Jaki konstrukt myślowy. Wolność wynika z zakotwiczenia się w czymś głębszym. Pratyahara. Porzuć wszystko, medytuj. Odrzuć wszystko, co jest tobą. Oświetl wszystko to, co cię trzyma. Zagłęb się w przestrzeń, z której możesz słuchać prawdy w sobie i działać odpowiednio. Moment przejścia, który rozpoczyna głupiec, to jest także nowy konstrukt psychiczny, kiedy przestajemy funkcjonować w starej, dotychczas znanej rzeczywistości i stajemy się architektami nowego świata, który będzie nas otaczał, w którym będziemy zanurzeni, poprzez wybory, jakich będziemy dokonywać. Księżyc. Nowe może przerażać. Przerażać może zmienność. Przerażać może nieznane. Właściwie wszystko może nas przerażać, nasz cień. Zanurzamy się w tej emocjonalności, w strachu, w lęku, właśnie w
w takich kręcących się wirach własnych emocji, walcząc z nimi, a szamocząc się, one ciągną właśnie nas jeszcze bardziej w dół. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że być może istotą Twojego lęku, Twoich największych obaw jest to, przed czym on Cię próbuje ochronić? Bo kiedy uzyskamy odpowiedź na to pytanie, przed czym próbujesz mnie ochronić, być może okaże się, że obecność lęku do tego, aby ta ochrona mogła zajść, nie jest już więcej konieczna, bo potrafimy sami zadbać o siebie w tej sytuacji. Właśnie poprzez dokonywanie wyborów. A wyborów dokonujemy w oparciu o doświadczenia zebrane do tego momentu. Być może jest to lęk oparty o sytuację z przeszłości, która jest już być może rozwiązana, w której posunęłaś się dalej. Ale czy Twój lęk o tym wie, że jesteście dzisiaj zupełnie gdzie indziej? Ostatnia karta, trójka kielichów. Kiedy czyścisz swoją przestrzeń, tym Marsem w Pannie. Kiedy czyścisz swoją przestrzeń z nawyków, kompulsji, ze wszystkiego, co oddziela Cię od Ciebie samej, od Ciebie samego. Czy przyjrzałaś się także swoim relacjom i ludziom dookoła Ciebie? W jakiej społeczności się znajdujesz? Jakie to są jakości? Czy to są jakości, których kontynuacji pragniesz w swoim życiu? Bo może czas uwolnić siebie i innych od naszej wzajemnej obecności. Takie przesłanie dla Was. Grupo pierwsza. Jeśli coś tu dla Was zarezonowało, poproszę łapkę w górę, poproszę serducho w komentarzu. Jeśli ktoś chciałby podziękować mi kawką, wesprzeć kanał Rozmowy Mocy kawką, nawet najmniejsze espresso sprawi mi ogromną radość. Za każde Wasze wsparcie ogromna wdzięczność. Zapraszam do moich usług, zapraszam do tarotowych głosówek, zapraszam do zostania wspierającym. Wspierający na Rozmowach Mocy oglądają więcej filmów. Pozdrawiam cieplutko. Namaste. Niech moc będzie z Wami. I witam serdecznie, grupo druga na Twoim czytaniu. I zobaczmy, co dla Was. Dla Was karta Tejas. Tejas to pojęcie z Ajurwedy. Subtelna esencja inteligencji i odwagi, promienna i błyszcząca. Twój intelekt i odwaga błyszczą w Twoich oczach. Masz promienny blask, który odzwierciedla Twoją wewnętrzną pasję. Jesteś na tej planecie z jakiegoś powodu i jesteś głęboko oddana swojemu wyższemu celowi. Nosisz iskrę energii, która podnosi na duchu otaczających Cię ludzi i jesteś naturalnie urodzonym przywódcą. Jako wojownik miłości jesteś oddany podnoszeniu wibracji tej planety, nawet jeśli wywołuje to kontrowersje. Będąc swoim najwyższym ja i oddając się swojej prawdzie, zachęcasz innych do zrobienia tego samego.
nadal dziel się swoją iskrą z innymi, którzy ją stracili. Witamy Lightworkersów. I zobaczmy, kochani, co dla Was, jaka wiadomość miała znaleźć Was przed końcem miesiąca. Rycerz buław. Piękna energia właśnie pasji, oddania, energii wewnętrznego ognia, ognia serca, ognia namiętności. Są wszystkie te momenty, kiedy działamy z pola serca, kiedy działamy z przyjemności, kiedy działamy dla zabawy. Pięknie, lato przed nami, Merkury w Lwie. Bawimy się, tańczymy, czekamy na wzrastające zboże, czekamy na to, że jabłka na drzewach, w sadach się zarumienią, aby można je było pod koniec sierpnia, na początku września, na Sabat Mabon zbierać. A teraz zabawa, radość, pasja, działanie, przejawianie się, istnienie na przestrzeni, manifestowanie się na przestrzeni. Królowa mieczy. Decyzyjność, odcinanie, wybory. Tu jest bardzo asertywna energia kobiety, istoty, która wie, z czym już więcej w swoim życiu nie tańczy. Istoty, osoby, która raz wybrała siebie i nigdy więcej z tego wyboru nie zrezygnowała. I oczywiście możesz być lightworkerem, możesz być na tej planecie z misją, ale twój intelekt i odwaga błyszczą w twoich oczach. I służąc innym, nie zapominasz najpierw wybierać siebie. Kolejna informacja mówiąca o transformacji. Ogromna transformacja waszego życia. Świat, który do tej pory był waszym udziałem, świat, którego do tej pory byliście trybem w maszynie, odchodzi. Przemija, przecieka wam przez palce. Jeśli walczysz o zatrzymanie, to tak jakbyś, nie mając kubeczka, chciał zatrzymać wodę rękoma. Dobra wiadomość jest taka, że ten proces już trwa i on się nie zatrzyma, dopóki się nie wypełni. Zła wiadomość jest taka, że ten proces już trwa i on się nie zatrzyma, dopóki się nie wypełni. Wybór należy do ciebie. I ten wybór jest właśnie tym, co będzie kształtować nowy świat, jaki pojawi się, jaki zacznie manifestować się na twojej przestrzeni. A zacznie manifestować się, kiedy zaczniesz dokonywać wyborów. Dziewięć kielichów. Piękne uwolnienie. Uwolnienie serca od, być może uwolnienie traumy, wyrzucenie
blokady do przestrzeni. To jest ten moment, kiedy trauma puszcza i ścieśnione ciało nagle odzyskuje zdolność swobodnego oddechu. Być może decyzje i wybory, jakie zostały podjęte już do tej pory, przynoszą uwolnienie, przynoszą wyzwolenie. To może być też wyrzut pozytywnej energii. Te moce przerobowe, ta cała energia, która została do waszego wykorzystania, właśnie eksploduje 9 miseczkami. To mogą być pomysły, to mogą być idee, to może być pomysł na książkę, na e-book, napisanie nowej piosenki, zorganizowanie czegoś dla waszych społeczności. Nie wiem, napisanie wiersza. Tu może być dosłownie wszystko. Właśnie to wszystko, co było tłumione, eksploduje do przestrzeni. To nie jest to, że wy tym obdarowujecie kogoś specyficznie. To jest po prostu eksplozja waszych emanacji, które nareszcie w świetle, w waszym blasku, mogą wydostać się na zewnątrz. Ostatnia karta, ostatnia wiadomość. Arcykapłanka. Połączenie z czymś wyższym, z polem informacji, z polem kwantum, z 5., 6., 13 wymiarem. W końcu jesteście pracownikami światła. Dokąd sięga wasza możliwość połączenia się. Cudowna lekkość właśnie bycia tu i tam. Stamtąd otrzymywania wiadomości, tutaj działania. Tutaj przejawiania, wprowadzania, integracji. Obecność, czy też oddziaływanie przez obecność, emanacja obecnością. Wystarczy, że jesteś i już oddziałujesz, już działasz. Takie przesłanie dla was. Grupo druga, jeśli coś tu dla was zarezonowało, poproszę łapkę w górę, poproszę serducho w komentarzu. Jeśli to czytanie poruszyło was na tyle, że chcielibyście także dać coś od siebie, możecie wesprzeć mnie kawką, nawet najmniejsze espresso wzbudzi moją ogromną wdzięczność. Zapraszam do skorzystania z moich usług, zapraszam na czytania prywatne, tarotowe głosówki. Zapraszam do zostania wspierającym, bo wspierający na Rozmowach Mocy oglądają więcej filmów. Pozdrawiam cieplutko, wszystkiego dobrego, namaste, niech moc będzie z wami. I witam serdecznie, grupo trzecia, dla was tutaj takie piękne, wiszące pióra. I przesłanie dla was prana. Zobaczmy. Prana jest pojęciem z Ajurvedy. To subtelna esencja witalnej siły życiowej i oddechu, elastyczna i kreatywna. Kiedy jesteś pełna prany, promieniejesz życiową siłą. Energia swobodnie przepływa przez twoje ciało, a ty jesteś w jedności z boską świadomością. Tańczysz przez życie płynnym ruchem, a twoja energia rozprzestrzenia się poza twoje ciało, odczuwana przez tych, którzy cię otaczają.
Kontrolujesz swój oddech i wykorzystujesz go, aby poruszać siłę życiową wokół ciebie, przywracając równowagę umysłu, ciała i ducha. Kontynuuj oddychanie w świetle, które istnieje w tobie. To jest twoje połączenie z uniwersalną energią praniczną. Tutaj mamy mocnych uzdrawicieli, którzy uzdrawiają samą obecnością, przywracając równowagę umysłu, ciała i ducha. No, stać koło takiej osoby, to albo będzie wiała energia, albo będą ciarki. Kontakt z wami to tak dla odważnych. Zwłaszcza właśnie jak zaczniecie te swoje procesy uzdrawiania przez obecność. I ciekawe właśnie, jakie macie doświadczenia. To mogą być wspaniałe opowieści, też humorystyczne, wasze doświadczenia właśnie z przestrzenią, z innymi ludźmi, jak właśnie ludzie reagują na was, kiedy stajecie obok nich. No, kto wie, może ktoś podzieli się w komentarzu. Zobaczmy dla was, jaka wiadomość miała znaleźć cię przed końcem miesiąca. 2 buław. O czym myślisz, kochana? Czy wybierasz się już na wakacje, czy są to podróże duchowe w nowe przestrzenie, w nowe wymiary? Czy jest to podróż tutaj, po świecie? Czy jest to podróż w przestrzenie poznania, w przestrzenie poszerzonych informacji, wglądów? Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że podróże mogą odbywać się synchronicznie? Ty przemieszczasz się tutaj, po planecie, a twój duch, twoja dusza w tym czasie przemieszcza się, nie wiem, do 5., 7., 13. wymiaru. Korzystając z faktu zmiany, korzystając z wyjścia ze strefy komfortu. Kto wie, jakie pamiątki przywieziesz w tym roku ze swoich podróży. Kolejną wiadomością as denarów, nowe zasiewy. Podróże nie tylko kształcą, podróże także zmieniają perspektywę. Ciekawe jest to, że podróżą może być także ciekawa rozmowa, książka, sen, własne myśli, inspiracja. Co zasiewasz? Co teraz kiełkuje? Nie tylko w twoim sercu, ale w twojej przestrzeni. To jest też czas sprzątań, pożegnań. Mamy tego Marsa w Pannie, który właśnie chce sprzątać, porządkować, odcinać to, co smutne, przykre, ściągające w dół. I pozwalasz sobie na to. Wycofujesz się, odchodzisz. Tutaj ta 10 mieczy pokazana jako właśnie wędrówka ku światłu. Prawda? Ulatują te czarne kruki. Wybieram lekkość. Wybieram przestrzeń. To jest w ogóle też ciekawe, że odcinamy się. Spójrzcie, ona stoi tutaj sama. Nie boję się samotności. Akt jednocześnie
wyboru, odwagi, stanięcia za sobą, otwarcia się na nowe jakości, na nowe początki. Tutaj przedstawione jako zamknięcie, które jednocześnie jest otwarciem natychmiast, bez fazy przejściowej. Tak to widzę. Chociaż ona sama jest w drodze. Ale jest w drodze już na terenie, na którym jest sama. W drodze do trójki denarów, w drodze do nowych, uwaga, współprac, do jakości, gdzie jest wymiana, gdzie jest działanie grupowe, gdzie ludzie ze sobą współpracują i każdy wnosi wartość do projektu. Projektu, który nazywamy życiem. Więc idziecie w stronę wspólnot, w stronę odnalezienia swoich ludzi. Ludzi, z którymi właśnie będziecie mogli wspólnie coś tworzyć. Bo nowego świata nie buduje się samemu. Ostatnia karta dla Was. 5 kielichów. Poczucie żalu, poczucie straty, poczucie poprzednich porażek odniesionych, poprzednich zranień. Jest ciągle w Tobie żywe i jest dla Ciebie ciągle obecne. Pamiętaj, że w ten sposób będzie faktorem, który będzie wpływał na podejmowane przez Ciebie decyzje. 5 kielichów, która każe Ci pamiętać o tym, że Twoje poprzednie działania, Twoje poprzednie inicjatywy, Twoje poprzednie starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, nie spełniły obietnic, nie przyniosły właśnie spodziewanych czy wyliczonych korzyści. Będą przypominać Ci o tym, abyś nie działała, bo znowu może się nie udać. Czasem nie chodzi o to, aby udzielić odpowiedzi. Czasem chodzi o to, aby nazwać jakości, które aktualnie jeszcze w nas są żywe i jeszcze pracują. Dlatego zostawimy tą 5 kielichów jako lustro, jako informację, która mówi: jestem jeszcze tutaj. Możesz się mną zająć, możesz coś ze mną zrobić, albo możesz to tak zostawić, ale ja się pokazuję, że tu jestem. Pokazuję Ci, że nie jesteś wolna od rozczarowań swoimi dawnymi zaangażowaniami. Taką wysyłam do Ciebie informację jako emocja w Tobie, a Ty możesz zrobić z tym coś dalej lub zostawić to tak, jak jest. Takie czytanie dla Was. Kochana grupo trzecia, jeśli coś tu dla Was zarezonowało, zapraszam, zostawcie lajka, dajcie łapkę w górę, zostawcie serducho w komentarzu, aby pokazać, że byliście tu dzisiaj ze mną. Jeśli to czytanie coś w Was poruszyło na tyle, że chcielibyście odwdzięczyć się kawką, chcielibyście wesprzeć rozmowy mocy, chcielibyście wesprzeć mnie kawką, nawet najmniejsze espresso sprawi mi ogromną radość.
Zapraszam do skorzystania z moich usług, zapraszam na czytania prywatne, zapraszam na tarotową głosówkę, zapraszam do zostania wspierającym kanału, bo wspierający na Rozmowach Mocy oglądają więcej filmów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Namaste. Niech moc będzie z Wami.